Witam Państwa serdecznie na moim kanale Ogród Moja Pasja. Dzisiaj chciałam powiedzieć Państwu o czymś, co będzie nam bardzo przydatne w ogrodnictwie, czyli o szalkach Petriego. Możemy je wykorzystywać nie tylko w laboratorium, ale właśnie przy naszych uprawach, szczególnie domowych. Ja z takich szalek korzystam od pewnego czasu, uważam je za doskonałe rozwiązanie. Proszę zobaczyć. Na taką szaleczkę, która wykonana jest ze szkła, są również plastikowe, ale ja wolę ze szkła. Wydaje mi się, że starczą na dłużej, o ile się nie potłuką. Kładę watę, taki zwykły kawałek watki, którym przemywamy twarz, i na to nasiona. Oczywiście watkę zwilżamy, opisujemy sobie. Ja dla ułatwienia takie szaleczki wkładam w jakiś pojemniczek i ustawiam na grzejnikach, na kaloryferach. Na grzejniku będzie im cieplej. Codziennie zaglądam do nich, zwilżam i muszę Państwu powiedzieć, że efekty są bardzo szybkie. Kolejna korzyść z szalek Petriego jest taka, że nie musimy poświęcać czasu nasionom, które nie kiełkują. Proszę zobaczyć, ile nasion wysianych, a ile wykiełkowało. Minimalnie. W związku z tym kolejny przykład. Ja je ustawiam tutaj, żeby nie potłuc. Proszę zobaczyć również kolejne szaleczki, które tutaj mamy wykorzystane. Ile jest ładnych kiełeczków. Tutaj niewiele, ale dopiero drugi dzień. W związku z tym musimy poczekać. Papryczka. Ostra papryczka, której nasiona mam już od kilku lat. To jest moja papryczka, która gdzieś się zapodziała. Wyjęłam nasiona. Chciałam zobaczyć, czy one są jeszcze użyteczne, czy się mi przydadzą. I proszę zobaczyć, jaki jest efekt. Nie wszystkie wykiełkowały, ale bardzo duża część tak. Co wówczas? Wówczas, proszę Państwa, proszę zobaczyć kolejny przykład. Tutaj mamy kolejne nasionka, które możemy sobie dalej uprawiać. Ja korzystam z pensety, czyli później biorę pojemniczek z ziemią, ewentualnie, co wolę, substratem z kokosu i wówczas takim to sobie szpikulcem robię dziureczkę, przenoszę nasionko do tego pojemniczka, zasypuję i zwilżam ziemię. Do takich pojemniczków też codziennie zaglądam, ponieważ chcę wiedzieć, czy one mają wilgoć, czy nie trzeba ich na przykład troszeczkę nawodnić takim sobie spryskiwaczem. Jaka jest korzyść z tego? Jaki plus? Plus jest taki, że w chwili, kiedy mamy siew tradycyjny, bierzemy, sypiemy garstką nasionka, opiekujemy się, poświęcamy im czas, no i kosztują, ponieważ różnego rodzaju odżywki, a nie wszystkie wychodzą, bo nigdy prawie wszystkie nie wyjdą. W związku z tym, dlaczego mamy poświęcać czas dla nasion, które po prostu na to nie zasługują? Nie zasługują w tym sensie, że i tak z nich niczego nie będziemy. No proszę zobaczyć, jeżeli tutaj mamy papryczkę i niektóre nasionka pięknie puściły, ale niektóre w ogóle nie, a w tradycyjnym siewie byśmy to nasionko również
posadzili do ziemi, opiekowali się, a później jęczeli, że coś jest nie tak, bo ono nam, bo plony mamy małe. A tak mamy bardzo duże plony, ponieważ zajmujemy się tylko tymi nasionami, które wykiełkowały, które są silne. Widzimy na szalce, które jest silne, które słabe. Może być, że później wyszło, ale też będzie dobrym materiałem na przyszłą roślinę, która da nam jakiś owoc. Jeżeli nie mamy szalek, chociaż ja te szalki kupiłam niedawno, ponieważ uważam, że są świetne, mają przykrycie, jest utrzymywalna w środku wilgoć, mają ciepło stojąc na grzejnikach, dlatego warunki do kiełkowania są idealne. Ale przypuśćmy, nie mamy szalek, ewentualnie nie chcemy poświęcić czasu na szukanie ich lub po prostu nie będziemy chcieli kupować. Doskonałym również można je zastąpić w doskonały sposób jakimś pojemniczkiem z przykrywką. Również wyłożyć watki, również położyć wcześniej namoczone nasiona. Ja nasiona wcześniej moczę, ale o tym będzie na innym filmiku. I również przez taką szybkę doskonale widzimy, co się dzieje w środku. Szalki są zarówno plastikowe, jak i szklane. Ja jednak się bałam kupując, że plastikowe po pewnym czasie będą nieprzezroczyste czy zmatowieją. Dlatego wzięłam szklane. Jeżeli kończę już wysiew nasion w szalce, wyjmuję te i przepikowuję te, które spuściły korzonki, puściły już tutaj nam, idą do wzrostu. Wówczas takie szaleczki myję i wyparzam. Wyparzam, ponieważ boję się, że może któreś nasionko zostawiło coś. Niektóre kiedy się kończy, zostaje jeszcze parę, na nich zaczyna pojawiać się pleśń. Boję się, żeby prątki tej pleśni nie przeszły na kolejne. W związku z tym ja te szaleczki wyparzam. One są wielorazowe, wieloletnie. Mam nadzieję, że jeżeli się nie będą tłukły, to taka inwestycja jest na lata. To tyle dzisiaj o szalkach. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, proszę pytać, chętnie odpowiem. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejny film, bo będzie wiele ciekawych i innowacyjnych metod w uprawie naszych roślin. Dziękuję.